Malowanie konstrukcji stalowej. Szybko schnący, wysoko wytrzymały, uniwersalny system. Na przykładowej drobnej pracy przedstawiamy szybki sposób na trwałe zabezpieczenie nowej konstrukcji stalowej. Stosujemy farbę, która umożliwia stworzenie w jeden dzień trwałej, wysoce wytrzymałej powłoki antykorozyjnej w środowisku miejskim, przemysłowym i morskim. Monogard zapewnia zabezpieczenie antykorozyjne porównywalne z dwuskładnikowymi systemami epoksydowymi, poliuretanowymi i cynkowaniem. W tym wypadku jednak aplikacja jest dużo łatwiejsza i bardziej efektywna. Na filmie przedstawimy kolejne kroki aplikacji, czyli przygotowanie podłoża, malowanie, uwagi techniczne. Pracę pokazaną na filmie wykonaliśmy w 6 godzin. Przygotowanie podłoża. Piaskowanie podłoża nie jest wymagane. Należy jednak zwrócić uwagę, aby bardzo dokładnie odtłuścić stal. Nowa stal z reguły jest tłusta, a do tłustych podłoży farby nie przywierają. Do odtłuszczania używamy wody z detergentem. Następnie całość spłukujemy obficie wodą, aby pozbyć się resztek detergentu. Malowany element był bardzo zabrudzony, dlatego mycie powtarzamy. Uwaga! Do odtłuszczania używamy detergentu, np. płynu do mycia naczyń. Nie zalecamy stosowania benzyn, które mogą nie rozpuścić całego tłuszczu. Przy większych pracach najefektywniejszą metodą jest mycie za pomocą myjki ciśnieniowej z rotacyjną dyszą pod ciśnieniem minimum 300 barów. Użycie tego sposobu umożliwia usunięcie luźnej rdzy oraz luźnych powłok malarskich. Pozostawia podłoże czyste, stabilne, gotowe do malowania. Przed aplikacją farby podłoże musi dobrze wyschnąć. Malowanie. Do malowania używamy ręcznego napędu hydrodynamicznego Graco, ponieważ zależy nam na szybkiej aplikacji, nałożeniu grubych warstw dla długotrwałej antykorozji oraz najlepszym efekcie estetycznym. Malujemy farbą na bazie akrylu nowej generacji, która jest szybko schnąca, łatwa i bezpieczna w użyciu. Farba jest uniwersalna i może być aplikowana bezpośrednio na wiele podłoży metalowych. Farbę należy dokładnie wymieszać przed użyciem. Aplikujemy pierwszą powłokę Monogard w kolorze czerwonym przy wydajności 5,5 m² z litra. Pozwalamy farbie wyschnąć. Przy ładnej pogodzie po 2 godzinach aplikujemy drugą powłokę Monogard w kolorze białym. Wydajność również wynosi 5,5 m² z litra. Warstwy malujemy kontrastowym kolorem. Jest to prosty sposób pozwalający zwiększyć pewność, iż nałożymy odpowiednio grubą powłokę farby. Podczas malowania zwracamy uwagę, aby przy każdej warstwie Monogard stosować się do zalecanej dla tej pracy wydajności 5,5 m² z litra. Dzięki temu uzyskujemy zalecaną przez producenta grubość powłoki i tym samym długotrwałe zabezpieczenie. W antykorozji nie ma dróg na skróty. Jeżeli zabezpieczenie ma być trwałe, to musi być odpowiednio grube. Więcej na ten temat na końcu filmu, w uwagach technicznych. Pozwalamy całości wyschnąć. Zbieramy folię. Zabezpieczenie antykorozyjne gotowe. Trwałe na wiele lat. Uwagi techniczne. Na naszej drobnej pracy pokazujemy, że malowanie Monogard przy użyciu natrysku hydrodynamicznego jest bardzo łatwe i szybkie. Prace na tym filmie nie są wykonywane przez profesjonalnego malarza, a efekt jest bardzo satysfakcjonujący. Aby jednak zabezpieczenie było skuteczne, należy zwrócić uwagę na kilka szczegółów. Odpowiednia grubość powłoki dla długotrwałego zabezpieczenia. Samo pokrycie kolorem to mało. W kartach technicznych producenci farb antykorozyjnych określają wymaganą grubość suchej powłoki dla danego środowiska. Należy stosować się do tych wytycznych. Pamiętajmy, że tylko gruba powłoka ogranicza dostęp powietrza, wilgoci, soli i zatrzymuje rozwój rdzy. W razie wątpliwości z chęcią pomożemy w wyliczeniu ilości farby niezbędnej do stworzenia trwałego zabezpieczenia antykorozyjnego. Podczas aplikacji istnieje prosty sposób na sprawdzenie, czy nałożona mokra warstwa posiada zalecaną grubość. Zaraz po malowaniu możemy sprawdzić grubość mokrej warstwy za pomocą tego prostego narzędzia. Przykładamy grzebień. Jeżeli grubość warstwy nie jest satysfakcjonująca, powtarzamy malowanie.
Alternatywnie, po wyschnięciu możemy zmierzyć grubość suchej powłoki za pomocą przyrządu pomiarowego. Trudne miejsca do pokrycia. Korozja zwykle zaczyna się na krawędziach, kantach, łączeniach i w miejscach, które są trudno dostępne podczas malowania. To właśnie te miejsca najtrudniej jest pokryć równomierną, grubą powłoką farby. Także podczas naszej pracy na elementach pionowych i górnej części pochwytu uzyskaliśmy powłokę grubszą niż planowaliśmy. Niestety, od trudniej dostępnego dołu grubość powłoki po wstępnym malowaniu nie jest satysfakcjonująca. Dodatkowa warstwa na krawędziach i trudno dostępnych miejscach nie jest złym pomysłem. Narzędzia do aplikacji. Najbardziej efektywną metodą w przypadku farby Monogard jest malowanie za pomocą natrysku hydrodynamicznego. Dokonujemy nim szybkiej aplikacji grubej powłoki. Uzyskujemy estetyczne wykończenie. Przy pracach antykorozyjnych wałek warto odłożyć na bok lub stosować go tylko do miejscowych poprawek. Malując ręcznie grube warstwy, lepiej wykorzystać pędzel. Warunki atmosferyczne. Minimalna temperatura otoczenia to 8 stopni Celsjusza. Optymalna temperatura otoczenia 12 do 25 stopni Celsjusza. Maksymalna wilgotność 80%. Temperatura podłoża musi być przynajmniej o 3 stopnie Celsjusza wyższa od punktu rosy. Nie stosować na zewnątrz, gdy pada deszcz lub gdy istnieje ryzyko deszczu w przeciągu 3 godzin po malowaniu. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.